Dzień dobry, cześć, witam was moi mili widzowie bardzo serdecznie. W chwili, gdy oglądacie te relacje, to zapewne przez sporą część równin środkowopolskich przetoczyła się już odwilż, przynajmniej częściowo. Natomiast wtedy, kiedy gromadziłem te materiały w pocie czoła, to białe szaleństwo było jeszcze, chyba tak można powiedzieć, w pełni rozkwitu. Mam wrażenie, że limit szczęśliwych ślizgów, dzięki którym bez szwanku pokonywałem ostatnio na rowerze rozległe pola lodowe, został już totalnie wyczerpany. I to nie jest przesąd, to po prostu jest probabilistyka. Tak więc najwyższa pora, żeby ten poślizg incydentalny zamienić na taki intencjonalny. Nie, to nie będzie materiał stricte o zjeżdżaniu na nartach. To może kiedyś, ale nie teraz, kiedy indziej. Będzie to raczej próba spojrzenia na infrastrukturę narciarską okiem rowerzysty, a dokładniej rzecz biorąc to spojrzenie na 7 różnych sposobów na przemieszczanie się wtedy, gdy jesteśmy przemieszczani, a nie przemieszczamy się, jakby to powiedzieć, dzięki własnej woli. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Taśma. Pas magiczny dywan z angielska też czasami zwane jest to leniwym dywanem. To jest nawet niezłe. Co prawda działa tylko na niewielkie odległości, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że dałoby radę tym jakoś transportować rower. Mogłoby być przydatne na przykład gdzieś na R10, żeby na przykład wwieźć rower gdzieś na klif. Dodatkowym plusem może być fakt, że i na nartach, i potencjalnie z rowerem, instrukcja użytkowania wydaje się być zastanawiająco identyczna. Po prostu stoisz i tempo patrzysz się w dal, nie zastanawiając się, dlaczego czasami się to zatrzymuje. Bo po prostu, tak jak w życiu. Numer 2. Następny krok ku upadkowi. Dosłownie i w przenośni, czyli po prostu talerzyk. Po czesku też może być coś z talerzem, ale zasadniczo po czesku to jedna z odmian wleku. Co jest bardzo istotne, bo oddaje naturę tej czynności, naturę tej machiny, bo ryzyko, że będziemy wleczeni, jest dość spore. Rowerowo jest to prawie totalnie bez sensu. Totalnie nie widzę zastosowania, chociaż można sobie to wyobrazić jako taki tani hol, tanią linkę, który działa tak jak chce, a nie tak jak ty sobie zamarzyłaś. Treningowo natomiast może być to dosyć istotne. Taki bym powiedział interwał, gdzie moc zamieniamy na stopień upokorzenia. Ale analogicznie jest to do opanowania. Zróbmy następny krok ku autodestrukcji. Co my tutaj mamy? Orczyk. Po polsku nie oddaje to chyba istoty rzeczy. Z angielska z kolei T-bar nie mylić z T-bone. Z czeska czasami kotwa, chociaż nigdzie nie zakotwiczamy. Jeszcze bardziej bez sensu niż talerzyk, bo tak samo jak talerzyk, tylko niby masz jechać razem z kolegą, koleżanką, co każdemu rowerzyście może się skojarzyć tylko z wleczeniem tandemu w poprzek zbocza. No i w ten sposób docieramy do ergonomii, bo dodatkowym atutem tutaj jest fakt, że to ustrojstwo pomaga znaleźć tak zwaną naturalną pozycję ciała. Pomimo tego, iż nie wiedziałaś, że możesz w ogóle
przybrać i wytrwać w takiej niby naturalnej pozycji więcej niż 10 sekund. Ale dobra, porzućmy już te prymitywne tortury i przejdźmy do czegoś bardziej wyrafinowanego społecznie. Tak, to jest krzesło. Coraz częściej w opcji kanapa, coraz częściej właśnie nazywane kanapą wieloosobową. A więc po prostu wygoda. A co bardziej zaskakujące, maszyneria takowa w wielu miejscach jest również przyjazna rowerzystom. Generalnie, nieważne, czy to rower, czy to narty, to już nie jest sport w tym momencie. To jest po prostu styl życia. A o budżetach może kiedyś zrobię inny odcinek. I ciekawostka lingwistyczna. Chociaż podobno powoływanie się na czeski jest strasznie suche. No ale oni sami to wymyślili. Kanapa z osłoną od wiatru to bublina pro zmrzliki, czyli coś jakby pudełko na lody. I myślę, że to jest piękne, albowiem Czesi nie udają, że to coś innego. Co my tutaj dalej mamy? Gondola, ale nie ta wenecka. Z pozoru niewinny, malutki autobusik, tak to sobie można wyobrazić, który bywa podstępny i zdradziecki, zwłaszcza gdy trzeba za nim lecieć, bo rzadko zatrzymuje się na żądanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to jakoś skoligacone z kanapą w sposób rowerowy. Być może rzadziej występuje, być może tak samo występuje w różnych miejscach letnio w wersji z jakimś cargo na rowery, jakieś inne rzeczy. No ale niniejszy materiał, niniejszy odcinek nie jest od tego. Być może zgłębimy to kiedy indziej. Jako bonus należy doliczyć fakt, że o ile na kanapie dzięki sprytowi i zwinności łatwiej się wykpić od towarzystwa osób postronnych, czyli na przykład zachować resztki anonimowości na wypadek, gdybyśmy byli znani z naszych ewolucji na orczyku, to tutaj może już nie być tak łatwo. No chyba że zawalimy cały wagonik jakimiś sakwami, przyczepkami i innymi rzeczami, jeśli to tylko możliwe. No to wtedy luz. I w końcu przyszła pora na wyższą sublimację, czyli ratrak z przyczepką, rolba lub z angielska śnieżny kot z pasażerami. No to jest po prostu złoto. Co prawda przy wdrapywaniu się przeszkadzają troszkę betonowe buciki narciarskie, ale przy cyklistyce ten problem chyba wydaje się, że odpadałby. Nie wiem jak bardzo uzdolnione są gąsienice w tym pojeździe, ale mogłoby to udatnie posłużyć za środek komunikacji do poruszania się po fragmentach dróg leśnych najbardziej zdewastowanych przez maszyny używane przy wycince wyrębie lasu. Zwłaszcza jakby to jeszcze było finansowane przez tych wycinających. Godne odnotowania. No i w końcu ostatnia deska ratunku, albo nie wiem, pierwsza deska ratunku, czyli skibus. Skibus, czyli dowód na to, że niezbadane są ścieżki ewolucji i nie zawsze biegnie ona wstecz. Skibus latem potrafi przepoczwarzyć się w cyklobus, czyli autobus, który nie udaje, że rower to problem logistyczny, tylko przyjmuje go jak normalnego pasażera. Przynajmniej w czeskich karkonoszach, bo w Polsce jest to gatunek raczej zupełnie niewystępujący, zupełnie nieznany. W Polsce rower jest traktowany jako tak zwane zdarzenie losowe w autobusie. I nagle okazuje się gdzie indziej, że to nawet nie jest zbytnia innowacja, tylko po prostu decyzja biznesowa. No dobra, chyba już wystarczy, bo jakoś tak się nawet całkiem
merytorycznie na koniec zrobiło. A to nie o tym miał być przecież ten odcinek. A, prawie zapomniałbym. Niniejszy materiał nie powstałby, gdyby nie wspaniałe plenery czeskich karkonoszy oczywiście, gdzie mikroklimat dolin, które po północnej stronie nie występują w ogóle, powodował, że śnieg i owszem rozmiękał, ale trwał w swym uporze. Do tego niemalże brak kolejek do wyciągów, przynajmniej w polskim rozumieniu tego słowa, tego określenia. Bardzo życzliwa obojętność ludzi, którzy wiedzą, że nigdzie nie trzeba się spieszyć. Porządna kuchnia, piwo, które jest wyśmienite, ale niczego nie udaje i sam pec po cneszku. Miejsce, gdzie nawet jeśli pogoda się trochę waha, no to człowiek jakoś odrobinę mniej. I to jest ten rodzaj zimy, który nie próbuje nikogo przekonywać, że jest spektakularna. Po prostu istnieje. Pomimo tego, że tak wiele rzeczy zmienia się wokoło. Zatem, kończąc tymi niespodziewanie merytorycznymi akcentami, tym razem nie zwracam się do was, moi mili widzowie, z prośbą o suby. Nie róbcie tego. Materiał ten miał charakter incydentalny, a być może nawet humorystyczny, a to już możecie śmiało ocenić za pomocą łapek. A jeżeli wam się bardzo spodobało, to podzielcie się bardzo proszę tym filmikiem ze znajomymi. Zresztą z nieznajomymi też możecie. A ja już muszę wracać po rower, bo następnej niespodzianki w tak krótkim odstępie czasu już możecie nie wytrzymać. Dzięki za wspólnie spędzony czas dzisiaj. Do następnego razu. Już na rowerze. Do zobaczenia. Cześć.